Witajcie ponownie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować maszynę, na którą czekałem dosyć długo. A mianowicie będzie to takie cudo. Zapraszam na film. Maszyna, o której mowa, firmy Triton, jest kilka dni u mnie. Kilka dni temu przyjechała, nie zdążyłem jej rozpakować. Otworzyłem tylko, ale zobaczymy, co jest w środku i jak działa. Oczywiście instrukcja. Cała masa elementów. Wyciągamy to najpierw, zobaczymy, co tutaj jest. Tu są wałki. Jest to szlifierka oscylacyjna, jak już się pewnie ktoś domyślił. Brakowało mi jej przy małych rzeczach, bądź przy dużych, no oczywiście przy zaokrąglonych kształtach. Mamy to. To możemy sobie odłożyć na bok. No i teraz jak to wyciągnąć? Spróbujemy tak. To już będzie wszystko. Oczywiście olej. I już widzę, że sobie jej nie sprawdzimy w tej chwili, ponieważ jest angielski typ końcówki kabla. No trochę mnie to zaskoczyło. Dobrze, zaczniemy może od wyczyszczenia maszyny. Maszyna nie jest może zbyt duża i ciężka, dlatego wiem, że na pewno będę musiał jakiś stolik do niej dorobić, żeby ona stała stabilnie. Plus do tego planowo będzie blat poszerzany, ponieważ tu będą robione elementy trochę większe niż jakieś malutkie, chociaż też pewnie. Natomiast przeznaczenie tego ma być trochę inne. No i ok. To mamy to i teraz mamy problem z wtyczką. Chyba będę musiał to przerobić. Nie ma wyjścia, bo przecież chcemy sprawdzić tą maszynkę. Ok, to muszę poszukać jakiejś wtyczki. Słuchajcie, jakie było moje zdziwienie. Ktoś mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Producent, bo ja już się przygotowałem do zamontowania innej wtyczki. Się okazało, pierwszy raz to widzę, jest bardzo sprytne rozwiązanie, zaraz pokażę. Dobrze, że nie obciąłem kabla. Okay. Po odkręceniu śruby, bo tak to wygląda, zaraz może ja to rozkręcimy. Ok. Myślę, że wszyscy wiedzą, jak wygląda angielska bądź angielska wtyczka. Wygląda tak. I teraz po odkręceniu śruby jest taka oto niespodzianka. Czyli wyciągamy, mamy wtyczkę europejską. W
końcu coś pozytywnego z tymi maszynami. Ja musiałem wszystkie wtyczki w maszynach stacjonarnych przerabiać, niestety. Nie wiem, czy gwarancji nie straciłem przez to, ale nie będę się teraz tym zajmował. Ok, to ten temat mamy z głowy. Możemy przejść dalej do samej maszyny. Co my tu mamy? Może pokażę to z bliska wszystko. Ok, maszyna jest tutaj, to sobie odkręcimy. Ok. Co mamy do dyspozycji? Mamy wałki. Taka solidna guma różnej średnicy. Ciekawe, że mają różne otwory. Ok, dalej mamy papiery. Papier ścierny na płótnie. Co jeszcze? Tutaj mamy takie krążki. Krążki, które stosujemy w zależności od tego, jaki rodzaj wałka stosujemy, czy rodzaj papieru, wielkość papieru. I oczywiście klucze serwisowe plus podkładka. No to też jest wszystko do oleju. Wyczyścimy to na początek. Maszyna ma 450 W. No, nie jest to może dużo. Natomiast myślę, że to nie jest do prac wyczynowych specjalnie. To jest tylko jako narzędzie pomocnicze, ułatwiające, przyspieszające pracę i wzmagające. Po prostu możemy poświęcić więcej czasu na inne rzeczy niż na głaskanie jakichś zaoblonych kształtów. Okay. No nic, możemy spróbować ją przyzbroić. Na początek wkładamy taki oto krążek z takimi wycięciami. Tak mi się przynajmniej wydaje. To mało stabilnie stoi. Ok. Mamy to i teraz wybierzemy, powiedzmy, ten największą rolkę. Żeby użyć tej rolki, musimy użyć tego pierścienia. Tak. Tak czy tak. Nie ma znaczenia. On jest lekko głębiej. Wtedy musimy nałożyć papier. Takim luźno wchodzi, dziwne. Rolka. Czy kierunek papieru ma znaczenie? Chyba nie, to jest gradacja 80. Ok. Na to idzie ta podkładka i chyba te dwie.
A może i nie. Nakrętka i... Ciekawe. No dobra, to co? Możemy ją... Nie wiem, co tu jeszcze można nam pokazać. Tu są takie wycięcia. Możemy sobie włożyć te tarcze czy krążki. Plus do tego kluczyk. Tu, ja może ją pokażę z tyłu. Tutaj możemy sobie od razu uzbroić te papiery. Tu. Ten przychodzi tu. Ten będzie tu i ten. Coś nam tu brakuje. Aha, ten prawdopodobnie jest bez gumy. Że się upewnimy, czegoś nie brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciekawe. Nie wiem, wymaga to na pewno przestudiowania. Maszyna nie jest może zbyt skomplikowana. Możemy spróbować coś, uruchomić ją po raz pierwszy, zobaczyć jak działa. Jest dość głośna. Dziwne zapachy. Ok, teraz muszę znaleźć jakiś kawałek drewna, żeby spróbować przeszlifować coś. Dlaczego to wchodzi? Ok, spróbujemy, może popełniłem gdzieś jakiś błąd. Może to powinno być odwrotnie. Próba numer 2.
Myślę, że nie jest źle. Bardzo ładnie, gładziutko, nie pali. Nie pali, ładnie szlifuje. Trochę mnie zastanawia, dlaczego ten papier. On teraz jakby tutaj mocniej, ciaśniej siedzi. Ciekawe dlaczego. Może chodzi o temperaturę. Nie wiem, w każdym razie blat musi być czyszczony, żeby usunąć ten olej. Odciąg dobrze w miarę działa, tylko trochę tu jest mało miejsca. No niestety zawsze trochę tych wiórów tutaj jest. Jak widać, że nie za dużo, ale trochę jest. Myślę, że to będzie ciekawe. Na pewno ta maszyna musi być przyczepiona, zakotwiona do czegoś stabilnego, żeby nie powodowało drgań. Bodajże jeden minus tej maszyny jest taki, że póki co, nie wiem jakie tam dalsze będą minusy, mam nadzieję, że ich nie będzie, że no tutaj nie można pochylić blatu, czyli mamy tylko kąt 45 stopni i to wszystko raczej tutaj nie widzę żadnej możliwości, żeby pracować pod kątem. Możemy ewentualnie mieć podkładki, jakieś kliny albo coś, no, co może nam pomóc, ale powiem jeszcze może o wymiarach trochę. Tutaj sam stół jest stosunkowo mały, 29 cm, tu jest około 38. I teraz wysokość, no powiedzmy do 10 cm spokojnie możemy szlifować wysokie elementy. Co tu jeszcze mógłbym powiedzieć? No tu za dużo tu nie ma historii do pogadania. Jeżeli chodzi o papiery same, to może tak, muszę je najpierw znaleźć. Ja przy okazji zamówiłem sobie kilka kompletów o różnej gradacji. Tak to wygląda, taka paczka, tu jest, powinno być chyba 6 sztuk, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 sztuk, tak? Czyli tyle, ile mamy wałków. To są też oryginalne Tritona papiery różnej gradacji. I teraz jeżeli zamawiamy jedną gradację, no to jedna gradacja jest na wszystkich rolkach. Także no wiadomo, nie używa się zawsze tej samej gradacji. Najbardziej popularna i podobno najbardziej wydajna jest 80, gradacja 80. Nie wiem, zobaczymy, będziemy sprawdzać, testować. To było chyba na tyle na temat tej maszyny. Popracuję trochę nią, zobaczymy jakie są efekty. Jakieś tu próby zrobiłem. Wydaje mi się, że no póki co papier jest świeży, także to na pewno będzie fajnie cięło. Jedna jest fajna rzecz, że ta maszyna, pomimo tego, że ona nie jest ciężka, ja nawet nie wiem ile ona waży, ale 13 kg, 13, może 15 kg, ona jest dosyć stabilna. To mnie zastanawia. Wydaje mi się, że będzie ok. Zobaczymy, jak się sprawdzi w użytkowaniu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Mam jeszcze ciekawostkę, ale nie, to pokażę następnym razem. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, komentujcie. Może ktoś wie coś więcej na temat tej maszyny, ponieważ ta maszyna jest u mnie nowa, świeża. Nie wiem, jak będzie pracować. Może ktoś ma jakieś sugestie, na przykład jak zamocować tą maszynę. Cokolwiek, piszcie tam na dole, pod filmem i komentujcie, tak żebym też może parę rzeczy się dowiem nowych. Może są jakieś podzespoły do tej maszyny, o których nie wiem. Tymczasem jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Cześć!